Przeczytam komentarz ojca Augustyna Pelanowskiego do jutrzejszej Ewangelii. Z Ewangelii Świętego Mateusza. Jezus udał się w okolice Tyru i Sydonu. Pewna kobieta kananejska, która pochodziła z tych stron, wyszła mu naprzeciw i głośno wołała: Zmiłuj się nade mną, Panie, synu Dawida. Zły duch bardzo dręczy moją córkę. Ale on nie odezwał się do niej ani słowem. Uczniowie podeszli do niego i prosili: Odpraw ją, bo krzyczy za nami. On odpowiedział: Przecież zostałem posłany tylko do owiec, które zginęły z domu Izraela. Ona jednak podeszła, pokłoniła się i prosiła: Panie, pomóż mi. Lecz on odpowiedział: Nie wypada zabierać chleba dzieciom i rzucać go szczeniętom. Ona zaś rzekła: Tak, panie, ale i szczenięta zjadają resztki, które spadają ze stołów ich panów. Wtedy Jezus powiedział: Kobieto, wielka jest twoja wiara, niech więc ci się stanie tak, jak chcesz. I w tej samej chwili jej córka została uzdrowiona. Jest zapewne wiele dzielnych kobiet, które wychowują samotnie swoje dzieci. Co jednak dzieje się z dziećmi tych samotnych matek, które całą swoją osamotnioną miłość narzucają im, chroniąc je przed każdym nieszczęściem i nieustannie zamartwiając się o nie? Niektóre uczucia bywają zbyt silne, szczególnie te, które mają tylko jeden obiekt. Mogą stać się kultem, tyranią albo natroskliwością czy prześladowaniem. Może zdarzyć się inny wariant. Osamotniona przez męża kobieta zaniedbuje córkę, szukając miłości, która ciągle się urywa, gdyż cudzołóstwo zawsze jest rodzajem kłusownictwa. Dzieli ludzi na myśliwego, który zadawala się tylko do czasu konsumpcji zdobytym mięsem, i na ofiarę, która chwyta haczyk namiętności. Być może tak było w życiu bohaterki dzisiejszej Ewangelii. Jej córka czuła się opuszczona i pozbawiona choćby okruszyny ciepła i uwagi, najdrobniejszego przytulenia, choćby spojrzenia. Może właśnie dlatego Jezus powiedział tej kobiecie: Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom i rzucać psom. Może to był przenikliwy wyrzut. Może matka zabierała cały chleb miłości dziecku, a sama rzucała swe ciało pożądliwym kochankom. Cudzołóstwo wpuszcza demony w całą rodzinę. Poznałem kiedyś matkę, która przyjechała z odległego miasta, zaniepokojona zachowaniem córki. Jej dziecko było zamknięte w sobie, prawie się nie odżywiało, trwało w odrętwieniu, nie ruszając się z domu i milcząc godzinami. Nocą budziło się z powodu bluźnierczych koszmarów. Namówiłem ją, nie bez oporów, do spowiedzi. Okazało się, że grzechy cudzołóstwa były w jej życiu tak liczne, jak muchy na padlinie. W pierwszych chwilach jej wyznania nie było ani okruszyny skruchy, ale kiedy zobaczyła związek grzechu ze stanem duchowym córki, coś w niej się skruszyło. Kobieta kananejska wyszła z tamtych okolic. Są takie środowiska, takie rodziny, gdzie grzech zdrady jest dziedziczony i kieruje ludzkimi wyborami silniej, niż oni to sobie uświadamiają. Są jednak i takie osoby, które dla uratowania swego dziecka opuszczają tamte okolice grzechu, środowisko obciążone schematem zdrady. Wtedy jest szansa. Być może jednak Jezus powiedział jej tak przykre słowa, chcąc nie tylko uświadomić pogański, zupełnie bezbożny styl życia, ale też po to, by sprowokować ją do skruchy, która zawsze staje się okazją do łaski. Łaska łatwo zdobyta, równie łatwo bywa utracona. Najpierw Jezus nie odezwał się do niej ani słowem, potem przypomniał jej pieskie życie. Mimo sytuacji, która wielu by zniechęciła i dotknęła, była gotowa stracić swoją iluzoryczną godność, by uratować życie dziecka. Może zresztą w tym momencie odzyskała naprawdę miłość do córki. Osobom, które wsparły kanał, wysyłam dodatkowy komentarz w formie pliku MP3 oraz niepublicznego filmu, który mogą oglądać oraz udostępniać wszystkie osoby, które mają do niego link.